Teraz to jest taki wstęp. Chcę, żebyście mnie poznali. Chcę, żebyście zobaczyli, że tak, jestem, tu siedzę i jest to możliwe. Słuchajcie, mam 38 lat, jestem gejem, zrobiłem sobie coming out na Facebooku i wiecie co, dlaczego to mówię? Bo może już jakaś część z Was zakwestionowała to, a jestem w tym wieku, mam żonę, mam dzieci, mamy wspólny kredyt, sąsiedzi, koleżanki. Pochodzę z bardzo małej wioski, z bardzo konserwatywnej rodziny, wcale nie miałem łatwo. Opowiem Wam o bardzo dużym kawałku swojego życia, o wszystkich swoich lękach. Powiem Wam, jak trudno mi było, a wiecie co mnie najbardziej cieszy? Będę też Wam opowiadał o tym, jak trudno było, ale potem jak przeszedłem to trudno, jak nabierałem ten oddech życia i z perspektywy potem sobie pomyślałem, kurczę, jak ja długo siedziałem w tym lęku. Dlaczego? I wręcz aż miałem pretensje do siebie, dlaczego tak długo siedziałem w tym lęku, dlaczego tak długo nie żyłem tym swoim życiem. Cześć, witam Was serdecznie, mam na imię Łukasz i powiem Wam, dlaczego usiadłem tutaj właśnie dzisiaj. Jestem gejem. Jestem gejem z bardzo małej wioski. Wiecie, jak wygląda życie na wioskach. Pochodzę z bardzo konserwatywnej rodziny. Wiecie, jak wygląda życie w konserwatywnych rodzinach. Pochodzę z mała, z homofobicznego środowiska, takiego nawet bardzo wewnętrznego. Mówię o tej takiej najbliższej mojej komórce rodzinnej i o moich stosunkach z moim tatą. Wmówiono mi, że jeśli chodzi o orientację, to jest coś nie tak ze mną, że jestem chory, że jestem nienormalny. W sensie nawet, wiecie co, to nie było tak, że ktoś mi o tym mówił, prawda? Że ktoś się dowiedział o tym, że jestem gejem i teraz nikt mi nie wykładał tak, że jesteś chory, jesteś nienormalny, jest z tobą coś nie tak. Zupełnie nie. Ja na podstawie analizy tego, co słyszałem dookoła, jebać pedałów i takie tam wszystkie inne ostre hasła, że są to chorzy ludzie, że powinno się ich leczyć, ja sobie wywnioskowałem z tytułu lęku, że lepiej jest przynależeć do większości, zamknąć serce, zabić praktycznie swoją duszę, bo ja bardzo mocno szedłem w tym kierunku, żeby zabić swoją duszę, bo moja dusza tak naprawdę krzyczała o mnie. Każdego wieczora, zanim poszedłem spać, to waliłem ze 3 szklanki wódki plus wcześniej jakieś wino i różne inne rzeczy, które pomagały mi odciąć stan cierpienia. Tylko wiecie co, kurczę, to się działo tak, że potrzebowałem coraz większego momentu odcięcia, coraz więcej alkoholu, coraz więcej narkotyków, tylko to kurde nie pomagało. Ja się budziłem rano, miałem kaca, oczywiście miałem kaca, ale budząc się rano, nie dopuszczałem do siebie tego, że mogę być sobą i w co wchodziłem? W kolejną maskę. Nakładałem jeszcze większą maskę. A dlaczego piłem? Dlaczego ćpałem? Dokonywałem świadomego morderstwa swojej duszy, a ona cały czas się wyrywała i cały czas krzyczała. Wiecie co, to było tak trudne na tamten czas zrozumieć, o co chodzi, bo tak naprawdę to ja czułem, że coś jest nie tak. Ten krzyk, to wszystko, co się ze mnie wyrywało, to było na tyle mocne, słuchajcie, i na tyle krzywdzące mnie samego siebie, żeby nie czuć tego bólu, żeby nie słyszeć własnego wrzasku, potrzebowałem, że tak powiem, zajebać pałę, żeby się totalnie odciąć. Mam 38 lat, słuchajcie. Dlaczego to mówię? Bo pewne aspekty przydadzą nam się bardzo mocno w tym, o czym Wam będę opowiadał później. Może już jakaś część z Was zakwestionowała to, a jestem w tym wieku, mam żonę, mam dzieci, mamy wspólny kredyt, sąsiedzi, koleżanki. Dlatego na początku powiedziałem, że pochodzę z bardzo małej wioski, z bardzo konserwatywnej rodziny. Wcale nie miałem łatwo. Przy stole jak siedziałem, to w większości na świętach, jak coś było o gejach, to
padały jakieś żarty, ale jeśli rozmowa się zagłębiała, to wcale nie szło to w przyjemnym kierunku i wtedy ja na podstawie tego potężnego lęku wchodziłem oczywiście w te tematy. I słuchajcie, wiecie co było najśmieszniejsze? Niejednokrotnie ja byłem największym agresorem i byłem najbardziej nastawiony przeciwko tej orientacji. A czy orientacja ma coś do rzeczy? Absolutnie nie. I teraz na chwilę wrócę do mojej opowieści. Powiem wam tak, poszedłem o krok dalej. Wziąłem ślub, tak? Wziąłem ślub z kobietą, mam żonę, byłem w związku 10 lat, tak, w związku mężczyzkim byłem 10 lat. A dlaczego wziąłem ślub? Bo myślałem, że jak wezmę ślub z kobietą, to wtedy coś się zmieni. I tak naprawdę to potem też wam o tym powiem, dlaczego to się zadziało. Wszedłem w związek małżeński z kobietą, wszedłem w związek małżeński z drugim sercem, z drugą duszą. Tak naprawdę nie zawarłem związku małżeńskiego, to był kontrakt. Ale o tym później. I słuchajcie, do czego zmierzam? Wziąłem ślub, no nic się nie poprawiło. Co się zadziało dalej? Mam 2 dzieci, mam 2 pięknych synów, z których jestem bardzo dumny. Ten kawałek też przejdziemy. Wziąłem 2 duże kredyty z moją małżonką na wtedy. Dlaczego wziąłem 2 duże kredyty? No bo żeby to powiązać, żebym miał jakiś taki punkt kolejny zahaczenia, no to potrzebny był mi kredyt. I wzięliśmy 2 duże kredyty na 30 lat. Na ten moment najlepszą przyjaciółką na świecie jest moja była żona. Najlepsze kontakty na świecie mam ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami. Słuchajcie, jestem sobą, idę sobie po ulicy, ja jako ja. Bo w pewnym momencie mojego życia zauważyłem bardzo jedną fajną kwestię, może nawet nie zauważyłem, ale dzięki Ewie, Ewa to jest osoba, dzięki której stanąłem na nogi. Jest to osoba, dzięki której przestałem stać do góry nogami, bo tak naprawdę to ja stałem do góry nogami, mi się wydawało, że ja chodzę po ziemi. Nie. Ja stałem do góry nogami na głowie i srałem sam na siebie. I to tak rzetelnie srałem, że nawet nie byłem świadomy, jak bardzo jestem pogrążony w swoim własnym gównie, w swojej własnej iluzji. Bo to wszystko, te wszystkie wyobrażenia, które mamy na swój temat, jest to iluzja. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie do orientacji hetero, biseksualnej, homoseksualnej, jakiejkolwiek, kto co lubi. Mam takie marzenie, żebyśmy w Polsce nauczyli się patrzeć jak człowiek na człowieka, serce na serce, duszę na duszę, bo to jest najważniejsze. Natomiast to, co kto robi w łóżku, to naprawdę nie ma znaczenia. I przeszedłem alkoholizm, przeszedłem narkomanię, byłem żonaty i jeszcze do tej pory mam wspólne kredyty, mam znajomych, mam przyjaciół, mam dzieci i tak jestem gejem i w niczym to nie przeszkadza, słuchajcie. Jeśli przez ten moment, przez ten kawałek, który wam teraz opowiedziałem, zaufacie mi, będziecie chcieli przejść ze mną kawałek, to zmieńmy to. Ale żebyśmy zmienili homofobizm, to zmieńmy najpierw siebie, zmieńmy swoje serca, zaakceptujmy siebie. To jest najważniejsze, żebyśmy zaakceptowali sami siebie, bo wcale nie chodzi o to, żebyśmy chodzili, krzyczeli na tych wiecach, kłócili się o jakieś swoje racje, bo to jest tak, że tak naprawdę my boimy się czegoś, czego nie znamy. I poruszę tutaj również sferę związaną z dziećmi. Będę mówił do was, mamy. Dlaczego, mamy? Będę do was mówił, bo sam jestem dzieckiem. Sam jestem dzieckiem. Opowiem wam to z pozycji dziecka, jak czuje się dziecko w stosunku co do mamy, jak czuje się dziecko w stosunku co do taty, bo tak, mam tatę, mamy mamę, oprócz tego mam synów, czyli oprócz tego jestem ojcem, znam mamę moich dzieci i tam też się dzieją cuda, bo jak nauczymy patrzeć sami siebie, na siebie, że jesteśmy piękni, to wtedy tym pięknem obdarujemy innych ludzi. Wiem, że jest przede mną bardzo duże wyzwanie. Może tego nie widać, ale ja się naprawdę stresuję, bo jest to coś, co poruszyło moją duszę u mnie wewnętrznie. Będę zapraszał do siebie osoby,
które również bardzo dużo w życiu przeszły, osoby, które odkryły, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o orientację. Jeśli ktoś będzie chciał przyjść do programu, żebyśmy mogli, to już nawet nazwałem programem, słuchajcie, nie wiem, czy mi nie idzie brylowanie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o serducha. Może przyjdzie taki czas, że ktoś przyjdzie tutaj i wspólnie przeprowadzi z nami rozmowę, albo pomożemy takiej osobie dojść do siebie, albo pomożemy w relacjach pomiędzy mamą, tatą, pomożemy przejść takiej osobie, a wiecie co? Najważniejsze jest to, żebyśmy zawsze podawali sobie rękę, bo to jest najpiękniejsze. A to, że się boimy, kurczę, wiem, jak bardzo się boimy. Słuchajcie, przeszedłem bardzo dużo w swoim życiu. Pokażę Wam to, podzielę się z Wami, tak jak już mówiłem, i zapraszam Was do tego, żebyście wyruszyli w najpiękniejszą podróż swojego życia, w podróż do swojego wnętrza. Wiem, że tutaj w tej bardzo delikatnej kwestii potrzeba zaufania z tego prawdziwego poziomu. Więc jestem z Wami, idziemy. Do miłego zobaczenia, do zobaczenia w moim pierwszym odcinku, bo to był wstęp. Trzymajcie się i ciao, pa!